Przy okazji odcinka To było grane o Crimson Skies na Xboxa narzekałem o braku takowych gier. Prostych arcade'owych strzelanek w stylu wspomnianego wcześniej tytułu, jak i świetnej trylogii Rogue Squadron. Niszę postanowiła wypełnić nasza rodzima firma All In Games, produkując Red Wings Aces of the Sky, osadzając ją w czasie I wojny światowej. Gra ukazała się już na Switcha, a w przygotowaniu jest port na PC-ty. Recenzja dotyczy wersji na konsolę Nintendo. Historia przedstawia dwie strony konfliktu. Z jednej mamy państwa Trójprzymierza z Czerwonym Baronem na czele, z drugiej historia państw Ententy, skupiająca się na szwadronie poszukującym Czerwonego Barona. Na początku oczywiście wybieramy, po której stronie chcemy latać, dalej samolot i jego malowanie. Wybór oczywiście może być tylko jeden, któż by nie chciał zasiąść za sterami legendarnego Fokkera DR-1 jak sławny Manfred von Richthofen i siać zamęt w dywizjach wroga. Gra prowadzi nas przez kilkadziesiąt misji, dokładnie 25 po każdej ze stron. Co kilka z nich poznajemy fabułę asów lotnictwa. Historia jakoś mnie nie wciągnęła, brakowało mi trochę konsekwencji w kolejnych etapach. Od po prostu wrzucona jedna misja, potem od czapy druga, nie mająca związku. Przydałoby się jakieś tło historyczne, co, jak i dlaczego, a tak dostajemy zazwyczaj jedno zadanie typu musimy zabezpieczyć szlak wodny naszym sojusznikom. I to tyle. W sumie bagaż historyczny I wojny światowej, nawet arcade'owej gierki o samolotach, jest spory i można by było fajnie ją rozbudować o wiedzę z tego zakresu. Jeśli szukasz realizmu pokroju Red Barona z Amigi, to możesz zapomnieć. To typowy arcade, gdzie lata się fajnie, a kolejne zestrzelenia następują po sobie tak szybko, że dodano nawet licznik combo. Samolocik wyposażono w 4 dodatkowe funkcje. Każda z nich przed użyciem musi się napełnić. Jest to nawrót o 180 stopni, eskadra, która wysyła na samolot wroga sojuszniczy samolot lub samoloty, które ostrzelają cel. Dalej nazwijmy to Fatality, kiedy przeciwnik ma niewiele energii, możemy go zestrzelić z pistoletu, co poprzedza krótka animacja. Na koniec najważniejszą funkcją jest beczka, która daje kilka sekund nieśmiertelności. Opanowanie jej jest kluczowe. W późniejszych misjach bardzo często giniemy przez próbujące nas staranować samoloty, dlatego beczka i odpowiednie jej odpalanie będzie miało ogromne znaczenie. Każda misja ma jakiś cel, zniszczenie balonów, określonej liczby samolotów itd. Niestety po jakimś czasie zaczynają się te zadania powtarzać. Zestrzel to, zestrzel tamto. Czasami polatamy też przez kółka, jak wiecie już w czym, i tak, będą też ruchome kółka. Czasami przyjdzie nam zasiąść za sterami bombowca i w widoku z góry bombardować naziemne cele, unikając ostrzału artylerii. Ale te sekwencje są dość słabe, brakuje w nich dynamiki. Całe szczęście misje z bombowcami nie trwają długo. Pozostałym misjom zabrakło trochę polotu. Na początku jest fajnie, ale po 20, w zasadzie nie różniącej się od poprzednich misji, zaczyna nużyć powtarzalność. Jeśli pamiętacie gry pokroju Crimson Skies czy Rogue Squadron, tam misje były kilkuetapowe, cały czas coś się działo. Crimson Skies nawet pozwalał wylądować i zasiąść za stacjonarnym działem. W Red Wings tego brakuje, nie można nawet przelecieć się nisko ponad polami albo przelecieć komuś przez stodołę, bo nie można obniżyć pułapu poniżej jakiejś wartości. A szkoda, bo statki na oceanie czy jakieś ciężarówki na polu aż się proszą o porcję ołowiu. Walka jest bardzo przyjemna, mamy tutaj auto-aim, który wspomaga celowanie. W określeniu celów pomaga nam niewielki kompas i czerwone znaczniki na brzegach ekranu. Fajnym pomysłem jest też dbanie nie tylko o energię samolotu, ale i o jego paliwo. Latanie na pełnej przepustnicy szybciej ukróci jego zapasy. Aby odnowić energię, jak i paliwo, musimy przelecieć przez specjalne kółka, których na każdej mapie jest kilka. Używanie ich jest dość ważne, bo nie raz i nie dwa, gdy na ogonie mamy kilka maszyn prujących do nas, czego popadnie, kółko jawi się jako ostatnia deska ratunku. Trzeba też dbać o przegrzewanie karabinów, bo po takiej sytuacji mamy kilka sekund lotu bez możliwości strzelania. Twórcy dorzucili fajne pomysły urozmaicające rozgrywkę. Podczas wlotów chmury tracimy przeciwnika z ogona, ale i też nasz cel. Zdarzy nam się walczyć podczas burzy piaskowej, a i będą takie walki, na których ukończenie mamy określony czas. Naprzeciw nam stają oczywiście inne
samoloty. Od zwykłych Loitasów, tak zwanych Minutemenów, poprzez maszyny, które mają pancerz, takie, które będą próbowały nas taranować, aż do asów lotnictwa. Różnica między nimi jest jedynie w ikonce, jaka się nad nimi pojawia. Po cichu liczyłem na osławione pojedynki lotnicze, z których zwycięsko Manfred von Richthofen wychodził aż 80 razy, a tutaj niestety tego nie ma. As lotnictwa to samolocik, który trochę więcej przyjmuje ołowiu niż inny samolocik. Wstawienie w grę legendarnego Czerwonego Barona jest pewnego rodzaju placebo. No niby jest ten Fokker w krwisto-czerwonym kolorze, pilot pojawia się czasami w cutscenkach, ale w samej grze nic z tego nie wynika, a szkoda. Na niebie pojawią się też balony, jedne wzywają posiłki, inne po zniszczeniu uaktywniają eskadrę, która pojawia się na polu bitwy. Później będziemy walczyć jeszcze z ogromnymi zeppelinami, których zniszczenie będzie wymagało trochę czasu. Za każdą misję zostają przyznane nam gwiazdki. Te z kolei możemy przeznaczyć na ulepszenia. Twórcy dodali ich dość sporo. Lepszy pancerz, mocniejsze pociski, czy szybciej ładujące się poszczególne funkcje. Z czasem też odblokowujemy nowe samoloty, jak i ich malowania. Bardzo ładnie wypadła oprawa, wszystko pociągnięto cel shadingiem, samoloty wyglądają świetnie, nie zabrakło detali w postaci powiewającego szalika naszego pilota, samolociki wybuchają, odpadają od nich elementy, słowem wygląda to naprawdę dobrze. Rewelacyjnie wypadły tła, nad którymi latamy, szczególnie te w dalszej części gry. Widać, że toczą się tam bitwy. Moim faworytem jest mapka, gdzie w dali zbliża się ogromna trąba powietrzna, czy ta dziejąca się nad miastem, przypominającym Paryż. Tylko ponownie powtórzę, szkoda, że nie możemy obniżyć lotu i śmignąć ponad dachami, prując z karabinów do jakiegoś nieszczęśnika. Jeśli chodzi o płynność, gra działa w niestabilnych 60 ramkach. Czasami przy większej liczbie obiektów ilość klatek spada do 40, ale średnio utrzymuje się na poziomie 50 ramek na sekundę. Ukończenie 25 misji w ramach jednej kampanii zajęło mi coś około 3 godzin, choć nie cisnąłem 3 gwiazdek na każdym z etapów. Jeśli marzy wam się odblokowanie wszystkiego, spędzicie z tytułem o wiele więcej czasu. W grze dorzucono też tryb kooperacyjny, gdzie można polatać ze znajomym na split screenie. Czy to w misjach fabularnych, czy w trybie przetrwania. Można oczywiście rozegrać jeszcze raz wybrany etap, aby powalczyć o gwiazdki, a po jednokrotnym przejściu którejkolwiek kampanii odblokowuje się tryb graficzny Vintage. I w zasadzie to wszystko. Red Wings to bardzo przyjemna gra, taka na krótkie sesyjki. Misje może i nie grzeszą zróżnicowaniem, ale są zajmujące, a z czasem wymagają dość sporego skilla w pilotowaniu samolocikiem. Pewnie przydałoby się więcej okołogrowego mięsa w grze, ale też nie o to tutaj chodzi. Jako arcade'owa latanko-strzelanka sprawdza się znakomicie. Brakowało mi takich gier, a Red Wings całkiem nieźle wypełnia tą niszę. Owszem, są elementy, które można by poprawić. Czasami szwankuje sztuczna inteligencja, a czasami zniszczony balon na GPS-ie nadal pojawia się jako aktywny, ale to w sumie detale, które poprawi niewielki patch. Bardzo sympatyczna gra, którą mogę polecić fanom grania mobilnego na pstryczku, bo wtedy sprawdza się najlepiej. Na trybie stacjonarnym też jest ok, ale trzymając konsolę w łapie, bardziej się czułem jak Czerwony Baron niż gapiąc się na TV. Tak czy tak, polecam wszystkim, którzy tęsknie zerkają za Rogue Squadronem i pochodnymi, bo Red Wings da wam dokładnie to, czego potrzebujecie.